żeby zobaczyć panoramę miasta. Torre, czyli wieży, mury z XIV wieku. Już wejściówki kupione, więc idziemy. Mauzoleum kochanków. Cześć, jesteśmy dzisiaj w miasteczku Teruel. Akurat stoimy pod stacją kolejową. Idziemy zobaczyć, jak wygląda chociaż jakaś część miasteczka. Także zobaczymy, z jakiej strony nam się odsłoni. Tutaj Wam teraz pokażemy wieżę, która jest zbudowana tak jak i właśnie to, co tutaj jest poniżej nas, te schody z tą piękną ścianą, którą pokazywaliśmy. To wszystko jest zbudowane w stylu mudéjar. A zobaczcie, jaki to jest styl. Jest to mieszanka stylu arabskiego i hiszpańskiego. Idziemy zobaczyć, czy jest możliwość wejścia na górę, żeby zobaczyć panoramę miasta. Wchodzimy już na samą górę. Mudéjar z arabskiego znaczy mudadżan, czyli ten, który mógł pozostać na ziemiach chrześcijańskich. Arabowie od zawsze byli bardzo zdolnymi rzemieślnikami. Pozostając na ziemiach chrześcijańskich, wykorzystywali swe talenty i tak też powstał styl mudéjar, który jest mieszanką architektoniczną i zdobniczą kultury muzułmańskiej, chrześcijańskiej i odrobinę żydowskiej. Zaistniał na Półwyspie Iberyjskim już w XII wieku i został wpisany na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Do XV wieku w Teruel wzniesiono najokazalsze wieże w stylu mudéjar. Są to wieża kościoła La Merced, San Martín, San Pedro i San Salvador. Styl ten charakteryzuje się kunsztownym łączeniem cegły z ceramiką, zdominowaną przez kolor zielony, biały i odrobiną żółtego. Idziemy teraz do Mauzoleum de los Amantes, czyli Mauzoleum kochanków. Zobaczymy, co tam będzie na nas czekało. Już kupiłam sobie wcześniej wejściówkę. Kosztuje 10 euro od osoby. Także mamy już wejściówki kupione, więc idziemy. W średniowiecznym Teruel rozegrała się tragiczna historia miłosna Juana Diego de la Marsilla i Isabel de Segura, zwanych kochankami z Teruel. W 1555 roku podczas prac przeprowadzonych w kościele San Pedro ukazały się szczątki dwojga młodych ludzi pochowanych razem. Dopiero w 1619 roku, dzięki odkryciu dokumentu z XIV wieku zatytułowanego Kochankowie z Teruel, potwierdzono fakty, jak i tożsamość odnalezionych ciał, które zabalsamowane spoczywają w mauzoleum. Mieszkali oni w Teruel w XIII wieku, zakochali się w sobie jako bardzo młodzi ludzie. Izabel była córką bogatego ziemianina, a Juan nie posiadał nic. Młodzi zawarli między sobą umowę. Izabel miała czekać na Juana przez 5 lat, aby wyjść za niego za mąż, w ciągu których Juan miał się dorobić majątku, walcząc w oddziałach chrześcijan przeciwko muzułmanom. Minęło 5 lat. Juan nie wracał, a Izabel poślubiła innego. Niedługo po tym powrócił Juan i widząc, że Izabel jest już mężatką, zrozpaczony poprosił ją o ostatni pocałunek. Ona jednak odmówiła, ponieważ była już zamężna. Zrezygnowany Juan odszedł kilka kroków i padł martwy z bólu i rozpaczy. Podczas gdy martwe ciało Juana leżało czekając na pochówek, Izabel przekradła się do niego i oddała mu ostatni pocałunek, którego odmówiła mu za życia. W tym momencie umarła, upadając na ciało Juana. Każdego roku w lutym mieszkańcy Teruel zakładają średniowieczne stroje, aby odtworzyć historię kochanków. Jest to bardzo popularny i widowiskowy festiwal, który przeniesie Cię do Teruel z XIII wieku. Jesteśmy teraz przy katedrze. Idziemy zobaczyć szybciutko, czy jest otwarta, ponieważ jak prawie wszystko w Hiszpanii, tutaj też w katedrze mają siestę. Także tutaj jest też odpoczynek do godziny 16. Także nie wiem, czy... Czekaj, tak,
Tak, entrada jest tutaj. Że idziemy zobaczyć. Jest otwarta, także mam nadzieję, że uda nam się skorzystać. No niestety katedry nie możemy obejrzeć, bo dopiero otwierają o 17. Jest teraz przed 14. I no niestety chyba tyle tutaj nie zabawimy w tym Teruel, więc zobaczymy, pokażemy to, co po prostu będziemy mogli pokazać z zewnątrz. Nazwa Teruel jest połączeniem dwóch słów z języka aragońskiego: Tor, czyli byk, i Well, co znaczy gwiazda. Legenda głosi, że wojska króla Alfonsa II Aragońskiego przybyły do obecnego Teruel z rozszalałym bykiem, nad którym z taką samą prędkością poruszała się gwiazda. Tam też zdobyli muzułmańską fortecę, wokół której wyrosło Teruel. Idziemy teraz na mury z XIV wieku, na resztki murów, które jeszcze się zachowały, czyli Muralla del siglo XIV. Idziemy zobaczyć. Wiecie co, no przyszliśmy na tą muraję, czyli na ten mur, żeby wejść. No niestety od godziny 17. Naprawdę, tak jak Hiszpania jest piękna, tak pod takimi względami, no trochę jest to irytujące, że nawet nie możesz wejść na mury. Musisz czekać, aż Hiszpanie odpoczną i otworzą w jakichś kolejnych godzinach. No ale tutaj widzimy chociażby z zewnątrz te stare mury. No trudno, nie będziemy mogli pokazać, jak to wygląda od środka. No ale chociażby z zewnątrz wygląda to całkiem ładnie. Tu jakaś stara brama. O, ale tu możemy zobaczyć od tej strony, jak wyglądała część starej zabudowy. Jeżeli masz jakieś pytania bądź uwagi do filmu lub po prostu chcesz nam powiedzieć cześć, pisz śmiało, z przyjemnością odpiszemy na każdy jeden komentarz. Daj łapkę w górę, jeśli Ci się podobało, i jeśli jesteś nowym widzem, to zasubskrybuj kanał i włącz dzwoneczek, aby nie przegapić kolejnych naszych filmów. Za mną jest tutaj archiwum historyczne miasta Teruel. Zobaczcie, jaki piękny budynek. Tak chodzimy tymi uliczkami i piękne jest to Teruel, ale czego nam tutaj brakuje osobiście, że właśnie takie małe, wąskie uliczki, jak chociażby ta, że no, są mało klimatyczne. Są przepiękne niektóre budynki, stare, zachowane właśnie stare mury, katedra, no te wszystkie budowle są przepiękne, ale brakuje nam tutaj jednak takich no, ładnych, klimatycznych uliczek. Są tutaj już takie, można powiedzieć, nowe bloki, a niezbyt dużo jest takich no, zachowanych, starych, bardzo ładnych uliczek ze starą zabudową. Także tego nam trochę brakuje. Ale ogólnie warte zobaczenia. I w miejscu, w którym zaczynaliśmy naszą wędrówkę, wycieczkę po Teruel, tutaj też kończymy dzisiejszą naszą wyprawę.
Także zapraszamy na kolejne filmiki i do zobaczenia następnym razem.